Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Marku. Dzień dobry wieczór wszystkim, dzień dobry wieczór Arturze. Chciałem, żebyśmy dzisiaj zajęli się takim ciekawym dosyć tematem. Ja nazwałem to dzisiejsze spotkanie Apokalipsa Rozumu. Dlatego, że ogólnie można by powiedzieć, że w niektórych przypadkach zdaje się tak, albo ktoś mógłby pomyśleć, że dochodzimy do takiej epoki, że nauka staje się religią, prawda? I na ten temat chciałbym troszeczkę, żebyśmy sobie porozmawiali, na temat tej apokalipsy rozumu. Czy Twoim zdaniem współczesna nauka nadal oznacza metodę poznawania świata poprzez takie doświadczenie i poprzez weryfikację, czy raczej stała się taką instytucją, takim pewnym autorytetem, który cytuje, ale się go już po prostu nie podważa? No ja myślę, że powinniśmy dokonać pewnego rozdzielenia. To znaczy nauka, ja cały czas mam nadzieję, że nauka nawiązuje czy też stara się nawiązywać, ta prawdziwa nauka do swoich korzeni, o których za chwilę powiem. Natomiast to jest teoria. Natomiast praktyka rzeczywiście zbliża się ku temu, co ty właśnie tak zarysowałeś. Otóż dzisiaj wystarczy powiedzieć, że coś jest naukowe, a coś jest nienaukowe, i to jest coś, co decyduje, jak na to postrzegamy. Przepraszam, jak to postrzegamy. Otóż, kiedy powiemy, że to jest nienaukowe, to część ludzi, część społeczeństwa mówi, no jak to jest nienaukowe, to my w ogóle nie będziemy tego słuchać, bo to zabobon, ciemnota i głupota. A tak chyba to nie wygląda. To znaczy, dzisiaj rzeczywiście zbliżamy się do takiej sytuacji, w której pomiędzy religią a nauką nie ma różnicy. Dlaczego? Ja, broń Boże, nie zbliżam tych dwóch zjawisk, tylko mówię o praktyce. Tak jest w praktyce. No bo kiedyś, jak kapłan wyszedł i powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, słuchajcie mnie, bo ja wiem, jaka jest prawda, no to spora część ludzi słuchała. Dzisiaj jest bardzo podobnie. Wychodzi naukowiec, mniej lub bardziej utytułowany, i mówi: Zaprawdę, zaprawdę, słuchajcie mnie. Ja wam powiem, jak wygląda. I tu wymienia jakieś zjawisko z dziedziny fizyki, chemii, astronomii, czego tam Państwo by sobie życzyli. I część ludzi zaczyna mu wierzyć, bo to naukowiec mówi. Tymczasem ja mam takie krótkie hasło, które często powtarzam, że ludzie współcześni nie powinni wierzyć w naukę, bo takie określenie się bardzo często pojawia. Ja tam nie wierzę w zabobony, ja wierzę w naukę. Otóż Mm. mam takie głębokie przekonanie, że ludzie nie powinni wierzyć w naukę, tylko powinni ją uprawiać. A jeśli nie są naukowcami, to powinni zgłębiać naukę i sposoby dochodzenia do pewnych przekonań, a nie wierzyć na słowo. Bo nauka to jest pewien proces, o którym za chwilę powiem, ale przede wszystkim nauka, poza tym, że jest procesem, to ona wypracowała przez wieki całe pewien system dochodzenia do, i tu cudzysłów, prawdy. Za chwilę o tym powiem, bo to nie chodzi o prawdę, to chodzi o pewne przybliżenie opisu rzeczywistości. Bo my bardzo często myślimy o naukowcach i mówimy: o, już w starożytności byli naukowcy. Owszem, byli ludzie, którzy zajmowali się tym, czym zajmuje się nauka dzisiaj, Mm. ale robili to w sposób intuicyjny. Otóż byli filozofowie, pierwsi ci filozofowie przyrody, gdzieś tam Anaksymander, Anaksymenes, Thales. Oni wszyscy starali się zgłębić archę Mhm. świata i powiedzieć, jak to było, że ten świat się pojawił. Ale to wszystko było intuicyjne. Oni mówili, co się im wydaje, co im się wydawało. I tam były ciekawe koncepcje, kiedy oni mówili o poszczególnych pierwiastkach, o tym, że świat może z wody, może z ognia.
no to wyobrażali sobie, jakby to mogło być. Bardzo ciekawą koncepcją była koncepcja apeironu, czyli kiedy powiedział Anaksymenes, widzicie Państwo, czasami jednak skleroza mnie dopada. Anaksymenes bodajże powiedział o apeironie i ten apeiron to bezkres. Świat urodził się z bezkresu, ale nie takiego jakiegoś, jak my sobie jesteśmy w stanie wyobrazić. Ten bezkres to było coś, co się nie kończy. I tu pewno wszedłem w dalszy wywód, że znowu coś, co się nie kończy, ale czy to związane z czasem, czy niezwiązane, nie idźmy tą drogą, bo audycja będzie trwała zbyt długo, skończy się gdzieś bardzo, bardzo późno, więc zostawmy to. Sygnalizujmy po prostu, że kiedyś byli ludzie, którzy interesowali się, jak ten świat jest urządzony. I oni byli, ale to jeszcze nie była nauka, to powiedzmy taka protonauka. Prawdziwa nauka zaczęła się pojawiać pod koniec średniowiecza. Dlaczego mówię prawdziwa, za chwilę to wyjaśnię, ale gdzieś tam moja ulubiona szkoła z Chartres, z Francji, dlaczego ona jest taka ważna, chociaż sama miejscowość jest niewielka, no katedra za to jest imponująca, dlatego że tam przy klasztornej szkole stworzył się ruch bardzo interesujący. Otóż średniowiecze miało tę wadę, a w każdym razie tę przypadłość, że wtedy ludzie zastanawiali się, czy wolno badać świat, bo skoro Bóg nam go stworzył, mówili, no to jakżeż to jest pewne faux pas, żebyśmy badali świat, to jakbyśmy byli podejrzliwi i nie ufali Bogu, no nie można takich rzeczy robić. Otóż szkoła w Chartres powiedziała, nieprawda, absolutnie nieprawda. Bóg stworzył ten świat i dał nam rozum po to, żebyśmy odkrywali kolejne tajemnice tego świata, żeby czynić ten świat lepszym. I to nie jest dowód braku zaufania, tylko powiedziałbym wręcz przeciwnie, podążania za tym, co Bóg nam ofiarował. Zostawmy to, bo to oczywiście było w pewnej specyficznej otoczce mówione, no takie było średniowiecze, ale zaraz potem mamy odrodzenie i w odrodzeniu zaczęły się kształtować, może to lepsze określenie, takie pierwociny nauki i bardzo szybko naukowcy albo przyszli naukowcy doszli do wniosku, że nauka musi się poruszać według pewnego rytmu i pewnego sprawdzalnego rytmu. Otóż na początku każdego naukowego przedsięwzięcia powinno być coś, co się nazywa identyfikacją problemu. Czyli mamy jakąś zagwozdkę, coś się dzieje w naszym otoczeniu, co chcemy zbadać. Mówimy sobie, to jest ciekawe. Okej, to jest pierwszy krok, identyfikujemy problem. Drugim krokiem prawdziwego naukowca jest przegląd wiedzy na temat, który nas interesuje. Patrzymy, co do tej pory stworzono, co napisano, jakie są wyjaśnienia problemu, który nas nurtuje. Później, jeśli wydaje nam się, że dotychczasowy dorobek naukowy, czy też ten dorobek pisany, mówiony i tak dalej, jest jakiś taki, że nam nie odpowiada, to musimy w sposób jasny sformułować hipotezę, o co nam chodzi. Na przykład jest tak i tak. Mówimy to i mamy hipotezę. Ale to jest nie wszystko, bo wyobraźnia ludzka jest przeogromna. No, możemy sobie wymyślić wszystko. Kolejnym krokiem jest wymyślenie eksperymentu, może być eksperyment myślowy. Bardzo często jest to jednak eksperyment jak najbardziej fizyczny. Wymyślamy eksperyment, który ma naszą hipotezę potwierdzić. To jest kolejny, czwarty krok. W wyniku eksperymentów gromadzimy dane, które są podstawą do analizy i interpretacji. To kolejne dwa kroki. Gromadzenie danych, ich analiza i interpretacja. Później pojawia się coś, co ktoś powie, no to nie jest takie ważne. Publikacja wyników. I to nie chodzi o to, żeby powiedzieć sobie, patrzcie, jaki jestem mądry,
publikuję wyniki, bo no, żebyście wszyscy wiedzieli, jaki jestem wspaniały. Nie o to chodzi. Publikacja wyników jest potrzebna po to, żeby zderzyć się ze światem. To znaczy, żeby inni naukowcy mogli nasz eksperyment powtórzyć, żeby mogli zobaczyć, czy aby na pewno nie oszukiwaliśmy i czy wnioski, które wyciągamy na podstawie eksperymentów, są zasadne. Więc pojawia się coś takiego jak replikacja naszych doświadczeń. Co więcej, pojawia się coś, co nazwałbym krytyczną weryfikacją. Inni badacze sprawdzają, czy to, co się nam w głowie ulęgło, jest prawdą. I dopiero wtedy mamy do końca przeprowadzone badanie naukowe. Jak Państwo widzicie, to jest taki wieloetapowy, dynamiczny proces, cykl, który tak naprawdę nigdy się nie zamyka, bo czasami zakończenie jednego eksperymentu powoduje powstanie czy też koncepcję kilku nowych. I dlaczego ja jestem tak przywiązany do tego, co nauka kiedyś stworzyła i że tak powinna się poruszać? Bo dzisiaj nauka zaczyna być niekiedy sprowadzana do pewnego sloganu. Dzisiaj większość ludzi postrzega naukę poprzez ten końcowy etap, kiedy ktoś wychodzi i mówi: patrzcie, patrzcie, tak właśnie jest, bo ja to odkryłem i moi kumple też to odkryli i taki jestem mądry. A cała ta krytyczna praca, którą przedstawiłem, ona jest niewidoczna. I przez to moim zdaniem bierze się erozja tego słowa, tego pojęcia, że coś jest naukowe, to określenie, że jest coś, ma charakter naukowy. To jest raczej w tej chwili znak przynależności do pewnej grupy mającej autorytet, ale nie opis metody, w jakiej świat jest badany, w jakiej świat jest opisywany. I nauka stała się pewną marką. Nauka jest traktowana jak logo wiarygodności. Coś jest naukowe, to jest wspaniałe i doskonałe, a coś jest nienaukowe, to wiadomo, że do kosza wyrzucamy. Ja myślę, że ten brak świadomości w sporej części społeczeństwa, brak świadomości tego, że nauka jest procesem, a nie głoszeniem prawd objawionych, no spowoduje, że trochę mamy problem, przynajmniej niektórzy mają problem z nauką, bo niektórzy się buntują przeciwko nauce. A co mi tu będzie nauka opowiadać? Skąd oni wiedzą? No wiedzą, bo pewne rzeczy badali. Pytanie, czy uczciwie, bo to jest jeszcze dodatkowy element tego, no ale skoro jest system weryfikacji, no to jest nadzieja, że to jest uczciwie zbadane. Tymczasem dzisiaj i z tą weryfikacją, i z tą naukowością w sensie, który opisałem, czyli tego procesu, no bywa naprawdę, naprawdę różnie, na ogół niedobrze niestety. No właśnie, widzisz, mi tutaj się, słuchając ciebie, skojarzyły dwie takie kwestie. Po pierwsze, jak widzę memy, oglądam memy na internecie i wystarczy napisać: amerykańscy naukowcy udowodnili, obojętnie co. I to już masz 50%, że biorą to za pewnik. A druga rzecz, to słuchając ciebie, przypomniały mi się czas pseudopandemii, gdzie wystawiano różnej maści autorytety i doprowadzano do deprawacji autorytetów naukowych, gdzie razem z jakimiś tam naukowcami, nazwijmy to, stawiano jeszcze Hołdysa do kolei, który był autorytetem od wszech rzeczy, no nie? Niezależnie od czego, i nagle nastąpiła ta dewaluacja tych autorytetów, że ludzie przestali wierzyć, że te autorytety mówią coś sensownego, bo potem pojawiała się pseudowojna, gdzie stawiano jako autorytety generałów, którzy mówili, że jeszcze tylko 2 dni i Rosja skapituluje, prawda? Więc widzisz, no tutaj postawiono na piedestał bez badań, bez oczekiwań jakieś tam, nazwijmy to w cudzysłowie mówię, autorytety, bo tu też powiedziałeś, że zależy, czy ktoś uczciwie prowadzi badanie, czy w ogóle tych badań nie prowadzi, to jest inna sprawa. No i efekt tego był taki, że ludzie przyjmowali to jako religię. Ludzie przyjmowali to kompletnie jako religię, autentycznie. No i teraz inna sprawa, wiesz, czy zaufanie do tych naukowców i ekspertów jest jeszcze w ogóle oparte na jakimś racjonalnym rozumowaniu, twoim zdaniem? Czy raczej to przybrało właśnie tą
formę tej nowej religii z jakimiś takimi własnymi dogmatami, z własnymi kapłanami, z własnymi herezjami? Jest moim zdaniem tak, że nauka opiera się na zrozumieniu, na rozumieniu rzeczywistości i stąd bierze się u niektórych zaufanie do nauki. Ja pomijam tych, którzy wierzą nauce dlatego, że ma szyld, że nauka. Ale jeśli uczciwie podchodzimy do tematu, to nauka opiera się na rozumieniu, na zaufaniu do tego rozumienia. Natomiast wiara opiera się na autorytecie. W skrócie, takim dużym skrótem, wiara opiera się na autorytecie. To, co mówiłem, zaprawdę powiadam wam, jest tak i tak. I nauka dzisiaj przeżywa kryzys właśnie dlatego, że następuje coś w rodzaju zaniku intelektualnej współodpowiedzialności. Bo ludzie zamiast samodzielnego myślenia, ja wiem, że nie można, że ludzie nie mogą myśleć na wszystkie tematy naukowe, bo to jest zbyt szerokie, ale też to nie jest usprawiedliwienie do mówienia, że nie będziemy sami myśleli, bo mamy gotowce przygotowane przez naukowców i im wierzymy. Nie rozumiemy podstaw, na jakiej podstawie oni nam głoszą pewne prawdy, że coś jest sprawdzone, że coś jest przebadane i tak dalej. My po prostu wierzymy. No ale skoro im wierzymy, to powtarzam, wiara jest oparta na autorytecie i my już nie tyle mamy do czynienia z nauką, co z głoszeniem pewnych tez przez naukowców, a to jest zupełnie coś innego. Nie wszystko, co mówi naukowiec, jest naukowe. Ja wiem, że to może dla niektórych być dysonans, ale tak niestety jest. W ogóle psychologia autorytetu w czasach, kiedy mamy nadmiar informacji, no to jest w ogóle osobne zagadnienie, któremu można by poświęcić osobną audycję, bo dzisiaj tak naprawdę trudno jest, korzystając na przykład z mediów społecznościowych, odróżnić rzetelne źródło od fałszywego. No, dlaczego trudno? Dlatego, że no, większość z nas nie ma tej podstawowej wiedzy z zakresu fizyki, chemii i na przykład nauk ścisłych, ale podobnie też bywa z naukami zwanymi, które nazywane są humanistycznymi, czy też jeszcze kolejną grupą, czyli naukami społecznymi. Bardzo często nie mamy kompetencji, ale złym wyjściem jest oparcie się na autorytecie, czyli no, nie mam pojęcia o fizyce, ale wierzę temu panu, bo sympatyczny jest, to mu wierzę, że on mówi prawdę. To nie ma nic, absolutnie nic wspólnego z nauką. Pojawia się coś takiego jak problem dogmatycznej nauki, przepraszam. Staje się ta nauka dogmatem, ale w momencie, kiedy to, co mówią naukowcy, staje się dogmatem, to przestaje być nauką. Tak jak powiedziałem, to bardziej przypomina religię, tylko taką religię pozbawioną transcendencji. No i to jest w gruncie rzeczy dosyć spory problem, bo powtarzam, ja rozumiem oczywiście, że jeżeli ktoś ma swoją pracę zawodową, to trudno, żeby się interesował wszystkim, ale pewne minimum wiedzy warto mieć, żeby zadawać trudne pytania. Trudne albo takie rozwalające system. To znaczy, a dlaczego tak, a nie tak? To w jakiś sposób zmusza naukowców do gimnastyki, jeżeli są uczciwi, do powiedzenia, no ja rozumiem, że nie rozumiecie, rozumiem, że nie rozumiecie, ale ja postaram się to wytłumaczyć od jajka wam wszystko. Jak to po kolei, może się uda. Tymczasem bardzo często postawa naukowców dzisiaj wygląda w ten sposób. A co ja będę wam tłumaczył? Mówię wam, że jest tak i macie mi wierzyć. Nie będę z wami dyskutował, bo po co? Bo to ja jestem naukowcem, a wy jesteście szarą masą, która ma mnie słuchać. Ja spodziewam się, że ludzie powinni się w takiej sytuacji zbuntować. Tymczasem mamy do czynienia z sytuacją, że spora część ludzi mówi, no faktycznie racja, no facet się zna, no ja się nie znam, no to ja wierzę.
Na szczęście, powtarzam, są ludzie, którzy nie przyjmują takiej postawy. Mówią: nie, 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 nie. Skoro nie rozumiem, to mi to wytłumacz, bo tylko wtedy ja jestem gotowy głosić takie czy inne poglądy. No moim zdaniem to jest ta zdrowa część ludzi, którzy mówią: nie dam sobie wciskać kitu, obojętnie jakim autorytetem dysponuje osoba, która ten kit usiłuje mi żenić. Bo nie, tak nie powinno to wyglądać. No zgadza się. Ja też ci powiem uczciwie, Marku, że moim zdaniem to inteligencja człowieka polega na możliwości zadawania pytań, dlatego że też trzeba mieć troszeczkę w głowie poukładane, żeby zadać konkretne pytanie, prawda? A nie w jakimś... Przerwę ci, bo to, co mówisz, nasunęło mi jeszcze jedną rzecz, moim zdaniem bardzo ważną. Dzięki ci za tę uwagę, bo niestety sporą winę za ten stan rzeczy ponosi szkoła, bo Mhm. szkoła uczy nas wszystkich, że jak czegoś nie wiemy, to jest oznaka głupoty. Że jak czegoś nie wiemy i chcemy zapytać, to się wstydzimy zapytać, no bo jak możemy nie wiedzieć? Mhm. To wyrabia w nas szkoła. Nie wiesz, głupi jesteś, a to jest nieprawda. Dokładnie jest odwrotnie. Jak czegoś nie wiesz, to zadaj pytanie, bo skoro pytasz, to po pierwsze cię to interesuje, po drugie masz jakąś podstawę, potrafisz to pytanie sformułować i nie wstydzisz się go zadać. Tymczasem szkoła wpędza ludzi we wstyd. Nie zadawaj pytania, bo to oznacza, że głupi jesteś. Nieprawda. No tutaj się z Tobą zgodzę. Natomiast jaką rolę w tym uwierzeniu w naukę odgrywają media, influencerzy naukowi, czy jakieś popularno-naukowe kanały? I jak Ci się wydaje, czy spłycenie przekazu nie doprowadziło do tego, że nauka stała się taką bardziej marką, a nie metodą myślenia? Tak, oczywiście, że tak, bo media mają to do siebie, a szczególnie współczesne media, że nie wchodzą w głąb. Y, One nie mają czasami czasu, żeby w głąb pewnego problemu wchodzić i skracają, eliminują kontekst, eliminują niepewności, czyli no, przedstawiamy Państwu jakąś koncepcję naukową, ale już nie mówimy o tym, że spora część naukowców ma odmienne zdanie, ma wątpliwości co do tego wyjaśnienia, bo fajniej brzmi w mass mediach, jeśli mówimy: wiecie, tak jest i wierzcie w to. To jest niestety cena, którą płacimy za taką popularyzację, upopularnienie, straszne słowo. Mamy upopularnienie zamiast zrozumienia. A to są dwie różne rzeczy, bo my rozumiemy przekaz, który płynie z mediów, ale to nie jest zrozumienie problemu naukowego. Poza tym media mają coś takiego, i ja się nawet nie dziwię, tylko trzeba wiedzieć o tej charakterystyce, że tam się liczy spektakularność. Coś musi być wspaniałe, no, to musi się sprzedać medialnie. No ale nie jest ważne, a w każdym razie nie jest najważniejsze, nie jest najważniejsza rzetelność, bo nauka jest troszeczkę dzisiaj sprzedawana za pomocą filmów popularno-naukowych, audycji popularno-naukowych, jest sprzedawana jako takie show, jako takie szybkie efekty. Mamy sensacyjne odkrycia i o tym mówmy. To jest tak naprawdę, zdaniem przynajmniej telewizji, ciekawe. Mamy coś takiego jak marketing, jak to nazwać, emocjonalny. Mhm. Bo jeżeli Państwo śledzicie na YouTubie różnych influencerów naukowych, jest ich kilku bądź kilkunastu w czołówce, jest ich bardzo dużo, ale powiedzmy jest taka grupa, która co otworzycie Państwo YouTube'a albo podobne kanały, podobne źródła przekazu, no to otrzymujecie Państwo jednego, drugiego albo trzeciego pana, który Wam opowiada o wszystkim, od astronomii przez fizykę, chemię i różne inne gatunki, no bo przecież są doktorami i oni wiedzą wszystko na każdy temat. Okej,
nie boli mnie to tak bardzo, ale ci influencerzy, zauważcie Państwo, bardzo często operują takim językiem pewności, kiedy mówią: tak jest, bo tak musi być, bo ja wam to mówię i zobaczcie, tak było, tak. Ta pewność, ona z jednej strony, no, może wynika z wiedzy, znaczy prawie na pewno wynika z wiedzy, ale ci ludzie zapominają o tym, że nauka, znowu wrócę do początku, jest procesem. I to nie jest tak, że dzisiejsza nauka opisuje, jak świat wygląda. Ona daje nam kolejne przybliżenie, jak świat wygląda, ale bardzo wielu rzeczy jeszcze nie wiemy. Podczas gdy posłuchacie Państwo influencerów naukowych w internecie, to tam można odnieść wrażenie, że my już wszystko wiemy. Wszystko. Chcecie Państwo wiedzieć, to taki influencer Państwu opowie. To jest złudzenie. Dalej, internet ma też to do siebie, że proponuje nam naukę jako rodzaj takiego fast fooda, wiedzowego fast fooda, i my dostajemy jakieś gotowce, takie kalki. Jest tak i tak. I my sobie to wdrukowujemy, mówimy tak, jest tak i tak. I później przychodzi ktoś, kto z nauką ma więcej do czynienia i mówi: zaraz, zaraz, ale jest troszeczkę inaczej. I my już wtedy mówimy: nie, nie, jest tak, bo ja się tego tak nauczyłem. To mi przekazano. I co więcej, mamy też do czynienia, w związku z takim zjawiskiem mamy do czynienia, no muszę o tym powiedzieć, bo to również w przypadku nauki występuje, bańkowania. Grupy się zamykają i mówią sobie: my wierzymy w teorię, powiedzmy, korpuskularno-falową, a inni mówią: nie, nie, my wierzymy w inną teorię, a my jeszcze inni mówią: my wierzymy w eter. No to wiadomo, wariaci, żadnego eteru nie ma. A tymczasem chociażby warto wiedzieć, to co prawda troszeczkę z innej dziedziny, że dzisiaj już niektórzy naukowcy mówią, że być może coś, co również nazywają eterem, istnieje. To nie ma nic wspólnego z tymi koncepcjami z XIX wieku, a tym bardziej tymi koncepcjami ze starożytności, ale nagle pojęcie eteru się przydaje, bo ono zmienia coś w patrzeniu na świat. Tymczasem, gdybyśmy poszli do ludzi, którzy korzystają z tych fast foodów wiedzowych, kiedy usłyszeliby, że eter? O czym ty mówisz, człowieku? Eter? Jesteś prymitywem z XIX wieku, który pojęcia nie ma o nauce. Eteru nie ma, nie istnieje. Wszystko to zostało rozwiązane zupełnie inaczej. To jest tylko przykład oczywiście, ale pokazuje, że pojawia się zjawisko nasza nauka, ich nauka, a jakaś jeszcze trzecia nauka. To nie jest zjawisko zdrowe, ale to kolejny raz opisuje sytuację, w której ta, może nie cała nauka, ale sposób opowiadania o nauce znalazł się w takim, moim zdaniem, ślepym zaułku troszeczkę. No właśnie. Pytanie jest, wiesz, czy nauka jest wciąż niezależna? Czy może ona została przejęta przez jakieś korporacje, przez rządy, przez jakieś grantowe systemy finansowania być może? I co to wszystko robi z jej taką wiarygodnością i zaufaniem społecznym? No, co robi? No rujnuje, po prostu rujnuje to zaufanie, ten społeczny odbiór, bo to nie jest żadna teoria natury spiskowej, że nauka zawsze, od zawsze była uzależniona od źródła finansowania. Kiedyś to byli władcy, to byli różni ludzie, którzy naukę finansowali. Był taki czas, że państwa były zainteresowane rozwojem nauki, ale dzisiaj państwa bardzo powoli, ale jednak skutecznie są zastępowane przez korporacje. Umownie to nazwijmy korporacje, bo to w różnym układzie czasami są to takie pseudokorporacje, na przykład grupy związane z wojskiem. No, chodzi o mechanizm i to stamtąd biorą się pieniądze. A korporacje mają to do siebie, że prowadzą badania nie tam,
gdzie coś byłoby ciekawego poznawczo, tylko tam, gdzie są potencjalne pieniądze, gdzie te pieniądze można zarobić. I dzisiaj mamy naukę, która opowiada nam o rzeczach może nie najważniejszych, albo nie zawsze są to rzeczy najważniejsze. Poza tym mamy system absolutnie chory. Co do zasady, oczywiście są wyjątki i to chlubne wyjątki, ale co do zasady, system grantowy w nauce jest chorobowy, chorobliwy, o może tak. Mhm. To jest taki filtr, y, który, który powoduje, że badane są rzeczy, znowu, według tej samej zasady, które się mają opłacać, a nie takie, które są ważne z punktu widzenia naukowego. To jest pewien rodzaj instrumentalizacji, bo korporacje i rządy bardzo często wykorzystują naukę do legitymizowania różnych własnych decyzji, to rządy, albo produktów. Korporacje mają coś do sprzedania, to się natychmiast pojawia jakaś teoria naukowa, że tak powinno być. Pamiętacie Państwo, to taki prymitywny przykład. Po 1989 roku zaczęto nam wmawiać, że nie ma nic zdrowszego niż margaryna. Po jakichś 15 latach to się zmieniło. Nie ma nic zdrowszego niż masło. Podobnie było z jajkami i tak dalej. Przecież to i oczywiście za każdym razem powoływano się na badania naukowe, które mówią, że to, tamto, siamto, owamto. Udowodnione właściwie zostało, że w bardzo wielu przypadkach korporacje zamawiają takie wyniki badań, jakie im się opłacają. Wiadomo, że korporacja związana na przykład z tytoniem będzie robiła wszystko, i były takie przypadki w historii, kiedy pewna grupa producentów wyrobów tytoniowych powołała organizację, która miała udowadniać, że palenie tytoniu nie ma nic wspólnego z chorobami, które się bardzo często pojawiają przy tego rodzaju aktywności. I oni to robili jak? Wykorzystując badania naukowe. Wiecie Państwo, bo badania naukowe mają to do siebie, że jak ktoś odpowiednio ustawi ten proces, o którym mówiłem na początku, weryfikacji, eksperymentu i tak dalej, to jest w stanie zrobić eksperyment, zrobić badanie i dostać wyniki na dowolny temat z dowolnym wynikiem właśnie. To jest kwestia pewne bycia cwaniakiem i zrobienia tych eksperymentów w taki sposób, żeby wyszło to, co ma wyjść. Jest jeszcze jeden problem związany z tym, że to się tak dzieje w przypadku znowu korporacji, że badania są ustawiane nie w taki sposób, żeby opowiadać o świecie, o prawdziwych wynikach, tylko w taki sposób, żeby dało się to sprzedać. To już mówiłem. Badane są rzeczy, które są średnio potrzebne, a rzeczy ważne koniecznie. Więc jeśli nauka staje się narzędziem polityki albo PR-u, to po jakimś czasie część społeczeństwa zaczyna rozumieć, że jest robiona w konia. No, ten przykład z margaryną czy jajkami, cholesterolem, no, to on jest bardzo zasadny, bo w pewnym momencie ludzie się zorientowali, zaraz, 15 lat temu masło to było samo zło, a dzisiaj już jest dobre, z jajkami, z produktami spożywczymi i tak dalej, i tak dalej. No, wiecie Państwo, że na przykład producenci słodzonych napojów wciskali przez bardzo, bardzo długi czas ludziom, że skutki dietetyczne będące wynikiem spożywania tychże napoi, to nie jest wynik opychania się tymi napojami, tylko wynik tego, że za mało ruchu ludzie mają, a napoje są ok. To jest kwestia ustawienia eksperymentu, ustawienia badań, które się prowadzi. I
powiedziałem o tym, że część społeczeństwa traci zaufanie, a druga część społeczeństwa, która ma mocno wdrukowany ten autorytet nauki, mówi sobie, no nie, nie, ale to mówi nauka, więc musimy ufać, więc, więc tak, mamy dwie grupy ludzi i to da się zaobserwować na przykład w internecie. Ludzie, którzy łykają wszystko jak pelikany, tak, to jest naukowe. Wspomniani przez ciebie amerykańscy naukowcy, Powiedzieli. kiedyś dawno to byli też radzieccy No naukowcy, właśnie. radzieccy naukowcy byli górą i ci naukowcy, oni nam opisują świat. To dla jednych, a drudzy mówią, już dzisiaj nie wierzę w nic. Oni mi mogą opowiadać różne bajki i najczęściej to właśnie robią. W związku z tym, i to jest odchylenie się wahadła w drugą stronę, w związku z tym mówię, to ja już w ogóle tej nauce nie ufam. Jak oni mi takie bzdury opowiadają, jest to utożsamienie tej nauki korporacyjnej z nauką w ogóle. No chyba nic gorszego nauce się nie mogło przydarzyć. No widzisz, akurat mi się kolejne klapki w głowie otwierają, kiedy ty mówisz, bo jak powiedziałeś o tych radzieckich naukowcach, to znany jest ten dowcip, który bardzo za moich czasów był popularny, że radzieccy naukowcy odkryli nerw łączący oko z dupą, nie? Bo jak facetowi wsadzili igłę w dupę, to facet się popłakał, a jak wsadzili igłę w oko, to facet się z bólu zesrał. No nie? Także wiesz. Natomiast widzisz, ty podałeś przykład mleka, ty podałeś Kwestia, przykład. zobacz, to jest właśnie kwestia ustawienia eksperymentu. No właśnie. Ty podałeś przykład tej margaryny, ale ja pamiętam z moich czasów przykład mleka. Przecież za moich czasów było mleko obowiązkowe. Się 5 zł płaciło, rodzice płacili w szkole i kubek mleka był obowiązkowy. Potem nagle zaczęli mówić, że mleko powoduje białaczkę, prawda? A potem nagle już i od jednego i od drugiego zrezygnowali. Natomiast wiesz, ja ci powiem uczciwie, że mnie to szlak trafia tylko i wyłącznie jak ja słucham tych opracowań naukowych i ktoś próbuje udowadniać coś procentami i mówi, że 50-80% społeczeństwa coś tam. Czasami wiesz, ja mam wrażenie, że socjologia jest nauce tak potrzebna, jak pijanemu latarnia. Czyli nie po to, żeby wskazywać drogę, ale żeby się oprzeć. To jest pierwsza sprawa. Natomiast druga, wiesz, no statystyką można wszystko udowodnić, no bo wiesz, szedł facet z psem, statystycznie każdy z nich miał po 3 nogi, nie? No i taka po prostu prawda jest, więc można statystyką też manipulować, jak się po prostu będzie chciało. No właśnie, ale czy wiara w naukę jest ucieczką przed tą złożonością całego świata? Czy jest może tak, że ludzie chcą po prostu prostych odpowiedzi, a nauka po prostu daje złożone i zagłębiając się w naukę trzeba myśleć, a to po prostu boli, tak? Więc może załóżmy, przekształcamy tą naukę w coś, co daje taką, bym powiedział, iluzję pewnej pewności. Tak, bo prawdziwa nauka nie daje pewności. Prawdziwa nauka, uprawiana w sposób, o którym mówiłem na początku, ona daje pewne przybliżenia wiedzy, coraz większe, ale jednak przybliżenia. I odpowiedzialny naukowiec, on powie o tej niepewności właśnie, że nie wiemy wszystkiego, bo wiedzieć wszystkiego nie możemy. To tylko, nie tylko, ale to w XIX wieku było popularne. Te sławne dowcipy, czy właściwie anegdoty mówiące o tym, że w swoim czasie była mowa o tym, że właściwie trzeba zamknąć uniwersytety, trzeba zamknąć wydziały, na przykład fizyki, ponieważ już wiemy wszystko. A skoro wiemy wszystko, no to po co tych darmozjadów utrzymywać? Minęło od XIX wieku sporo czasu i dalej nie wiemy wszystkiego. To, jak bardzo zmienia się nauka i jak ona daje tylko pewne przybliżenia, to znowu jest przykład, którego ja bardzo często używam. Ale przeczytajcie Państwo powieści Werna, a już przynajmniej przeczytajcie Państwo taką dylogię o locie na Księżyc albo w stronę Księżyca. Szczególnie druga część tej dylogii jest napakowana po brzegi różnymi wywodami naukowymi. One wtedy naprawdę były wywodami naukowymi, kiedy Verne to pisał. Dzisiaj 3/4 z tych wywodów, no to są bajki z mchu i paproci. Tak nie jest. Po prostu tak nie jest. Wtedy był taki stan wiedzy, dzisiaj jest inny. Ale nie mamy żadnej pewności, że za 150 kolejnych lat
ktoś nie będzie czytał książek, które powstają dzisiaj, czy to popularno-naukowych, czy beletrystycznych, i nie będzie się śmiał tak samo głośno, jak my dzisiaj czasami się śmiejemy z wywodów Werna, który nam opisuje wszechświat, opisuje nam przestrzeń kosmiczną, opisuje nam Księżyc. Bo nauka jest systemem przybliżeń i ta wiara, że my wiemy dzisiaj wszystko, to jest wiara złudna. I ktoś może zadać pytanie, no dobrze, dobrze, ale gdzieś jest kres tego poznania. No powiem tak, logicznie rzecz ujmując, pewnie tak. Tylko że mam takie nieodparte wrażenie, że my jesteśmy jeszcze bardzo, bardzo, bardzo daleko od tego kresu, od tej. To jest troszeczkę jak z horyzontem. Niby idziemy cały czas, a on jakoś tak się nie zbliża. Trochę tak jest z wiedzą o świecie, że jeszcze bardzo nam daleko do tego, żebyśmy świat naprawdę opisali bez najmniejszych wątpliwości. Ale te wątpliwości prawdziwych naukowców, one się źle wpisują we współczesny świat. Współczesny świat lubi autorytatywność, lubi wiedzę pewną, lubi, kiedy ktoś mówi, jest tak, i musisz mi w to uwierzyć. Tymczasem nauka daje takie poczucie pewnej tymczasowości, bo każda teoria jest z definicji tymczasowa. A w odbiorze społecznym ta tymczasowa teoria, która jest na 10, 20, czasami 50 lat, w odbiorze społecznym taka teoria, która nam opisuje jakąś dziedzinę wiedzy, jest traktowana jak dogmat. Jest traktowana, no tak naukowcy powiedzieli, to tak jest. Trochę to nie halo jest. Mam wrażenie, że nauka bywa, szczególnie ta nauka w wydaniu internetowym, influencerskim, ona bywa takim opium dla umysłu. Ona dla jednych rozwiewa złudzenia. Wszystko wiemy, jest wspaniale, ale w tym samym czasie, kiedy ona jednym osobom rozwiewa złudzenia, oni się czują szczęśliwi, bo już wiedzą wszystko, w tym samym czasie produkuje się duża grupa ludzi, którzy mają wrażenie, że świat jest niezbadany, że nie można ufać temu, co mówi nauka, bo przecież 20 lat temu mówiła coś innego i dzisiaj mówi coś innego. I pewno za 10 lat powie też coś innego. I ci ludzie bardzo często, to zależy od poziomu refleksji. Jedni mówią, tak jest świat zbudowany, że musimy go poznawać, a część ludzi mówi, skoro nawet nauka nie daje nam pewności, to ja już nie wierzę w nic absolutnie, niech oni sobie tam badają, co chcą, beze mnie. Będę wierzył w to, co będę chciał, co mi się akurat wyda atrakcyjne, co akurat uznam ja za naukowe. A kryterium tego, co ja uznaję za naukowe, jest zwodnicze i powiedzmy sobie szczerze, bardzo, ale to bardzo w sumie oddalające nas od zrozumienia świata. No właśnie, widzisz, mówiłeś, że nauka nie daje spokoju. Ja powiem więcej, nauka daje niepokój, bo nauka powoduje następne, kolejne pytania. To jest tak, jak ktoś kiedyś powiedział, że całe życie i cały świat to jest jak ten pitagorejski Y, prawda? Bo niezależnie którego wyboru byśmy dokonali, to na końcu tej drogi następny mamy Y i następny mamy Y i musimy dokonywać kolejnych wyborów. Nam się wydaje, że dokonując jednego wyboru, dokonujemy go na amen, a tymczasem każdy wybór powoduje następny wybór, prawda? No dobra, ale teraz może troszeczkę na temat sceptycyzmu, no bo dziś sceptycyzm, który dawniej był, powiedziałbym, takim motorem postępu naukowego, bardzo często jest postrzegany jako takie zagrożenie, a nie cnota. I czy twoim zdaniem jest to efekt polaryzacji, czy może jakiegoś zmęczenia społeczeństw debatami? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ale zacząłeś o tym i warto to podkreślić. Nauka jako pewna instytucja, ten system weryfikacji, to wszystko wzięło się właśnie ze sceptycyzmu. Sceptycyzm jest postawą zdrową. Kwestionowanie i mówienie, no, będziesz się musiał postarać, żebym mógł przyjąć to, co głosisz,
On dawał zdrową, nawet nie wiem, czy to można nazwać konkurencję, dawał zdrowe podejście do problemów naukowych. Tymczasem dzisiaj zobaczmy, jaką mamy sytuację. Mamy coś takiego, czego osobiście nie znoszę. Jak słyszę, to mi wypryski się pojawiają na twarzy, kiedy słyszę o konsensusie naukowym, że jest konsensus dotyczący takiego czy innego zjawiska i dzisiaj już nikt nie zaprzecza, że to tak jest. Otóż, proszę Państwa, to się bierze stąd, że w takim dyskursie publicznym wszelki sceptycyzm, krytyka jakiegoś poglądu jest od razu utożsamiana z denializmem. Czyli, znacie Państwo przykłady. Ktoś mówi, no dobra, dobra, z tym klimatem to może tam jest w jedną albo w drugą stronę, albo ocieplenie, ale oziębienie, ale podyskutujmy o tym. I natychmiast wchodzi pewna grupa naukowców, która mówi, ale nie ma o czym dyskutować. Jest już wszystko zbadane i my wiemy, że jest tak albo inaczej. To już w zależności od grupy. Co więcej, mówiłem wcześniej o systemie grantowym. Dzisiaj ten system wygląda tak, że jak badasz odpowiednie rzeczy, które my chcemy, żeby były zbadane, czyli na przykład udowadniasz, że świat za chwilę zapłonie, to dostaniesz granty. A jak badasz przeciwnie, czyli badasz, czy w ogóle takie zjawisko następuje, sam fakt, że śmiesz to robić, stawia cię na przegranej pozycji w walce o granty. I znowu zrozummy się. Ja wiem, że część z Państwa wyznaje jeden albo drugi pogląd. On mnie do końca nie interesuje, przynajmniej przy tej rozmowie. Chodzi o to, że nauka, która mówi, że zadawanie pewnych pytań jest nieodpowiedzialne, jest fałszywym krokiem, to jest zaprzeczenie nauki. Nauka zawsze opierała się na zderzaniu poglądów i nie było tak, że były poglądy słuszne z natury i niesłuszne z natury. Po jakimś czasie okazywało się, moja gadajka internetowa musiała powiedzieć swoje, musiała ogłosić, kiedy nagrywamy. W każdym razie to nie było tak, że w pewnym momencie okazywało się, kto miał bardziej rację, a kto mniej. Ale to nie wynikało z tego, że ktoś powiedział, że ja wiem, a ty nie wiesz, tylko ze ścierania się z dyskusji. Kiedy mamy sytuację taką, że dzisiaj mówi się, nie, takich pytań nie wolno zadawać, w ogóle co to za postawa? Jak można kwestionować to, że planeta płonie? No nie można. To jest zawsze fałszywy ton i zawsze, kiedy słyszę, że coś zostało już udowodnione ponad wszelką wątpliwość, to wiem, że to jest to miejsce, które jest miejscem słabym i w miejsce obrony za pomocą metod naukowych stosuje się obronę metodą autorytetu, czyli ja wam mówię, jak jest. Pojawiają się, mamy do czynienia ze zjawiskiem nowego tabu. Mamy tabu, pewne dziedziny są w ogóle ogłoszone tabu, nie wolno dyskutować. To są, zobaczcie Państwo, kwestie niektóre biologiczne, nie wolno dyskutować, energetyczne. Jest dobra energia i zła energia. Kwestie klimatyczne. One, wymieniłem 3, one są praktycznie rzecz biorąc chronione przed jakąkolwiek krytyką. Nie wolno kwestionować tego, że się ociepla. No ale właściwie dlaczego nie wolno? Najwyżej okaże się, że nie mam argumentów, że się rzeczywiście ociepla, bo nie potrafię udowodnić tezy przeciwnej. Ale tak powinna działać nauka, a nie systemem zakazów, nakazów i tak dalej. W ogóle nauka współczesna wyparła coś takiego jak błąd. Nauka opierała się na błędzie. Byli naukowcy, którzy robili eksperymenty i im nie wychodziło. No jak im nie wychodziło, mówili, no trudno, poszliśmy fałszywą drogą. Tymczasem dzisiaj korporacje chcą mieć wynik, to znaczy badamy tylko to, co się opłaca, co ma 90% szansę zwrotu, że to się sprawdzi i to badamy. A tymczasem nam są potrzebne takie
takie instytucje i takie badania, które mają na przykład tylko 10% szansy, że się udadzą. Ale te 10%, jeśli się uda, to będzie przełom, jakiś kolejny przełom w nauce. A dzisiaj nauka nie idzie w to. Dzisiaj granty daje się na rzeczy pewne, czyli na te 90%. Przeprowadź badania, dostaniesz grant, bo się sprawdzi. A ty wyjdzie albo nie wyjdzie, ale są marne szanse, więc nic nie dostaniesz. Nauka traci po prostu, traci ten element postępu, bo błąd kiedyś w nauce był traktowany jako element postępu, jako element sprawdzenia. Ta ścieżka jest zamknięta, tędy nie idziemy. Dzisiaj błąd, jeśli naukowiec popełnia błąd, to nie mówi się, że jakąś ścieżkę zamknął, pójdzie następną. Nie, dzisiaj to jest kompromitacja. Naukowiec się skompromitował, bo coś tam badał. No bzdura to jest po prostu. Przez to nauka traci, moim zdaniem, zdolność do czegoś, co nazwałbym autokorektą. Hmm. To była cecha nauki, która stanowiła o jej wielkości. Sama siebie potrafiła naprawiać, sama siebie potrafiła korygować nauka i to było wielkie. Dzisiaj to zjawisko jest, no powiedziałbym, że marginalne. No właśnie, w nauce nie tylko jest potwierdzanie, ale również jest wykluczanie. I wykluczanie Jest. również jest dowodem na to, że coś istnieje, bo jeżeli wykluczymy pewne rzeczy, no to możemy dalej się rozwijać, a jeżeli nie bierzemy tych wykluczeń pod uwagę, no to stoimy w miejscu, w takiej mgle, w takiej matni. No ale na zakończenie jeszcze takie mam ostatnie pytanie. Jak Ci się wydaje, czy możliwe jest przywrócenie ducha tej prawdziwej nauki, tej ciekawości, tego błędu, eksperymentu, w jakieś ręce algorytmów, autorytetów moralnych i bym powiedział naukowych prawd objawionych? Albo jak Ci się wydaje, co w ogóle musiałoby się zmienić w kulturze, by znów można było zacząć uprawiać tą naukę, bardziej uprawiać naukę niż w nią wierzyć? No to zacznę od tego, co już sygnalizowałem, z czym się zresztą zgodziłeś, od szkoły. Edukacja Sorry, powinna że Ci wejdę jeszcze w słowo, Marku, ale widzisz, my jesteśmy jeszcze z tej epoki, gdzie szkoła jeszcze uczyła. Tak, i uczyła między innymi tego, No. może nie dokładnie tej metody naukowej, którą przedstawiłem na początku, ale uczyła tego, że trzeba myśleć naukowo, a nie wierzyć naukowo. Uczyła chociażby tego, jak formułować hipotezy. Mhm. Bardzo proste hipotezy, no boż jaką hipotezę może sformułować uczeń podstawówki, a nawet liceum? O, były proste hipotezy, ale były. Uczyła szkoła, jak analizować dane w taki sposób. Zbieramy z eksperymentu dane, je analizujemy i wysuwamy wnioski. Rozpoznajemy te wnioski i po prostu je formułujemy. Dzisiaj nic takiego nie następuje. Dzisiaj wkuwamy w szkołach regułki. Jest tak i tak. Zrozummy się. Ja rozumiem, że pewne prawa fizyczne, na przykład zasady termodynamiki, jakieś inne, no co tam Państwo wybierzecie, one muszą być wkute na blachę. Okej, przyjmuję to. Ale też przecież warto powiedzieć uczniom, może właśnie na samym początku, że owszem, ta fizyka klasyczna, której uczą się w podstawówce, ona opisuje makroświat, że jest jeszcze duża, potężna gałąź fizyki, która opisuje inny świat, świat mikro. I te dwie fizyki do siebie nie przystają. I już z tego faktu wynika, że nie wiemy bardzo wielu rzeczy, bo skoro ta sama rzeczywistość, tylko jedna w skali makro, druga w skali mikro, no ale opisujemy chociażby ten sam przedmiot, kostkę lodu powiedzmy, to w skali mikro fizyka opisze ją inaczej i w skali makro opisze ją inaczej. Skoro takie pęknięcie w fizyce jest, oczywiście pojawiają się próby zasypania tego podziału, ale one się do końca nie udały jeszcze, więc skoro to pęknięcie jest, to warto to młodzieży powiedzieć, że słuchajcie, to jest najlepszy dowód tego, że nie wiemy i jak wielu rzeczy nie wiemy po prostu. Dalej, ja myślę, że szkoła nie uczy też ciekawości, bo po co być ciekawym, jak wszystko można przeczytać w internecie? Można przeczytać, jak jest, to po co być ciekawym? My wiemy wszystko.
to, o czym mówiłem, właściwie to robimy taką rekapitulację, to, o czym mówiłem, umiejętność zadawania pytań, umiejętność przyznawania się do błędu, umiejętność myślenia nieliniowego. Zobaczcie Państwo, to jest tak, że dzisiaj święcą triumfy na Facebooku szczególnie różne zagadki, które wymagają niesztampowego myślenia, czyli nie podążania pewną utartą linią, po prostu, która nas sama prowadzi, tylko przeskoku, pomyślenia o tym, że daną figurę trzeba ułożyć inaczej. I to jest przedstawiane jako coś nieprawdopodobnego. To tylko geniusze mogą o tym myśleć. Nieprawda. To było kiedyś, całkiem niedawno, kilkadziesiąt lat temu, 20, 30, 40, to była norma. Ludzie w podstawówkach, w szkołach średnich kombinowali właśnie nieliniowo. Nie układali tych klocuszków tak, żeby się zmieściły i one się nigdy nie mieściły, tylko układali je w taki sposób dziwny, że one wchodziły do tego pojemnika, bo myśleli nieliniowo, nie w sposób utarty, schematyczny. Dzisiaj bardzo wiele z tego myślenia popularnego wśród ludzi jest właśnie schematyczne, jest liniowe i to nie sprzyja chociażby zaciekawieniu światem. Dalej, mam takie wrażenie, ale to trzeba by sprawdzić, ale mam takie wrażenie, że spora część badań, które są prowadzone, na przykład w zakresie opieki zdrowotnej, znaczy badań związanych z medycyną, to są badania bardzo często po to, żeby zrobić badania, żeby przetestować, przesiać jakąś liczbę pacjentów i wysunąć wniosek, no, że jakaś choroba jest taka albo śmaka, że wywołuje ją to albo śmo. Tymczasem prowadzi się stosunkowo niewiele badań, a już w Polsce to zupełnie, niewiele badań, które są naprawdę rozwojowe. Nie mówię, że żadnych i na pewno takie badania są i wszystkich naukowców, którzy takie rozwojowe badania, które naprawdę szukają czegoś nowego, tych wszystkich naukowców przepraszam. Ja znowu używam bardziej takiego cepa statystycznego niż takiej rzeczowej analizy. Takie badania na pewno są prowadzone, ale one są w mniejszości, sądząc po ilości publikacji naukowych, po systemie punktowym, który jest, czyli im więcej publikujesz, tym szybciej profesorem zostaniesz, tak strywializuję to, szybciej zostaniesz profesorem, bo masz dużo punktów. A jakie te publikacje są i czy one niosą ze sobą coś nowego, czy tylko podsumowują to, co już było, tylko mieszają, klepią w inny sposób i wypluwają i to jest to samo, tylko napisane troszeczkę inaczej. To nie jest nauka. To jest taki chichot, takie mówienie, a słuchajcie, no robimy naukę, tylko nic z tego nie wynika. Naprawdę nic. Nauka obywa się bez refleksji, bez myślenia o tym, czemu właściwie służy. Ja myślę, mam też taką swoją koncepcję, warto o niej pomyśleć. Czy przypadkowo nie utraciliśmy czegoś bardzo ważnego, pewnej holistyczności nauki, że nauka dzisiaj, ale to też związane ze szkołą, dzisiaj na polskim uczymy się o romantyzmie w innym czasie niż uczymy się na historii, a jeszcze nauki do siebie nie przystają. Na chemii się uczymy czegoś i na fizyce się uczymy czegoś i trzeba pewnego wysiłku, żeby te wiadomości zderzyć ze sobą i żeby one utworzyły system. Być może trzeba by uczyć młodzież zupełnie inaczej. Trzeba by uczyć w taki sposób, żeby te klocuszki zazębiały się, żeby to, co jest podawane na polskim, na historii, też zazębiało się. Notabene, skoro już mówimy o różnych dziedzinach, to a może powinno też być tak, że ten podział nauki ścisłe, nauki humanistyczne, w niektórych dziedzinach przydałoby się, żeby właśnie nauki humanistyczne i ścisłe, a może nawet też społeczne, współpracowały. To się może wydać na początku idiotyczne. No po co fizykom, nie wiem, literaturoznawstwo? No, podam banalny przykład, bo może nauce potrzebna jest fantazja, którą na przykład wykazują pisarze science fiction, albo w ogóle pisarze. Może
ta właśnie niesztampowość myślenia, pewne pójście w kierunku fantazji dałoby naukowcom to, co niektórzy z nich utracili. Jeszcze w latach 50. czołowymi pisarzami science fiction w Stanach Zjednoczonych byli naukowcy. To, czego nie mogli opublikować w poważnych biuletynach naukowych, publikowali jako pewne nierozwinięte idee w opowiadaniach science fiction. One może literacko nie były wybitne, ale poziom umysłowy, który był tam reprezentowany, był ogromny. I znowu było tak, że część z tych idei okazała się takiej sobie, nie wytrzymała próby czasu, ale były też takie, które były wybitne. Tu stały przykład, na który powołują się wszyscy. Arthur C. Clarke opublikował ideę satelitów geostacjonarnych, łączenia w ogóle wszystkich części świata ze sobą w pewnym czasopiśmie, Wireless ono się chyba nazywało, w połowie lat 40. W czasach, kiedy nikt nie myślał tak do końca poważnie o wyniesieniu czegokolwiek na orbitę. Niemcy docierali swoim V2 na wysokość, nie wiem, 100 kilometrów, ale to jeszcze nie taka poważna orbita. Natomiast on mówił już o orbitach geostacjonarnych. Takich przykładów, jakby dobrze pokopać w science fiction amerykańskiej, znalazłoby się naprawdę bardzo dużo. Fantazja, umiejętność niesztampowego myślenia. No to chociażby wynika z tej współpracy pomiędzy naukami ścisłymi a szeroko pojętą humanistyką. I zakończę chyba tak, że nauka nie jest po to, żeby dawać ludziom wiarę. Ona jest po to, żeby dawać ludziom w całej masie jakieś narzędzia zrozumienia. Oto dostajemy elementy opisujące świat, które mogą nam ten świat wytłumaczyć. I siła nauki, ona nie tkwi w dogmacie, ale w takim odważnym mówieniu nie wiemy. Nie wiemy jeszcze tego i jeszcze czegoś, ale próbujemy. Cały czas próbujemy to zrozumieć i z czasem, za którymś razem nam się to po prostu uda. To chyba tyle. No, po prostu nauka nie powinna być wiarą. Nauka powinna być czymś, co jedni uprawiają, a drudzy kibicują, ale ze zrozumieniem. Ja jeszcze tylko dodam na zakończenie, że u mnie na kanale wiele osób mówiło na temat kosmosu, na temat UFO i tak dalej. Natomiast bardzo ceniłem sobie zawsze osoby, które nie miały odpowiedzi na każde pytanie. Czasami nie wstydziły się powiedzieć, że po prostu nie wiem, nie udzielę ci na to pytanie odpowiedzi, bo nie wiem, po prostu, no nie? Natomiast bałem się osób, które miały odpowiedź na każde pytanie. Bałem się osób, które miały odpowiedź na każde pytanie, dlatego tak bardzo często sobie kpię z Hołdysa, który jest autorytetem we wszech dziedzinach w TVN-ie. Dokądkolwiek to go zapraszają i ten. Ale słuchajcie, cieszę się, że dotrwaliście. Jeżeli dotrwaliście, to zasługujecie na medal, bo to już godzinka spędzonego czasu z nami. Ja zachęcam również do odwiedzania i kanałów, i podcastu Marka. Tam pod naszą rozmową są namiary. Bez najmniejszego problemu. Zachęcam, odwiedzajcie. Dużo ciekawych rzeczy tam się dzieje. Dzięki ogromne, Marku, za wspólne spotkanie, wspólne spędzenie czasu. Pozdrawiamy wszystkich, czekamy na wasze komentarze. Dziękuję Arturze, dziękuję Państwu i do usłyszenia.